Cześć, dzień dobry, hello, Andrzej Stebelski, Słupsk, Wileńska 39, Centrum Handlowe Manhattan. Witam Was i zapraszam do następnego spotkania z płytami winylowymi. I tak jak wspominałem, że w następnym filmie pojawią się płyty rockowe. Może nie do końca rockowe, no ale rockowe. Od czego zaczynamy? Od głębokiej purpury, także winyle na lato, płyty winylowe na lato, czy lato z płytą winylową, jakby nie patrzeć. Od dobrej muzyki zaczynamy, od purpurowej. Deep Purple, głęboka purpura. Made in Europe, koncert z Europy, nagrywany w kilku miejscach. Płyta wydana, jak to na Deep Purple przystało, na purpurowym labelu. No, z tej strony jest coś napisane na labelu. Nawet nie wiem, co napisane tak naprawdę, ale jak zmienię okulary, może się doczytam, rozczytam. Na stronie pierwszej pisze Nigel Powell. Nigel Powell na stronie pierwszej. Ok, no to było Deep Purple. Schowam płytkę z powrotem. Może mi się uda. A teraz przede mną płyta duetu Andy Summers i Robert Fripp. Andy Summers, no to grupa The Police, Robert Fripp, chociażby Roxy Music chyba, no chociażby King Crimson. Advance Musket, Advance Musket, Andy Powers i Robert Fripp. Roxy Music, a sprawdzimy, czy Fripp był na Roxy Music. Phil Manzera, no nie było. No nie było Roberta Frippa, przynajmniej na Flesh and Blood. Na tej płycie nie było. Także Roxy Music, Flesh and Blood, Ultravox Quartet, a to między innymi Rip the Wild Wind. Ojej, coś się dzieje. Dobrze. Santana, Beyond Appearances. Zdaje się, że już była ta płytka raz. To jest drugi egzemplarz. Roy Orbison, Mystery Girl. To gdzieś 89-90 rok. 89 stawiam. No i dobrze postawiłem, na dobrego konia. I w sumie same przeboje. You Got It, In the Real World, Dream You, I Love So Beautiful, California Blues, She's Mystery to Me, The Comedians, The Only One. Proszę ja Was, dużo piosenek, tam jeszcze parę zostało, nie będę czytał. Bee Gees, Spirits Having Flown. Bee Gees, fantastyczna płyta, to gdzieś 77 rok gdzieś, 79. Także to chyba następny album po gorączce sobotniej nocy. I tu mamy Tragedy, Too Much Heaven, Love You Inside Out, Spirits Having Flown, Search, Find. Ok, dobrze, Red, The Communards. Te napisy, to wszystko jest wytłoczone, także nie tylko płyta jest wytłoczona, ale okładka też z przodu jest wytłoczona, z tyłu nie. Z tyłu jest ok, znaczy nie jest ok, nie jest wytłoczona. Ok, John Lennon marzył kiedyś o wydaniu płyty, jak jeszcze w Beatlesach był, z samymi rock'n'rollami. No, nie doszło do tego, no ale w swojej solowej karierze John Lennon nagrał taką płytę. Popełnił taką płytę. Rock'n'roll, John Lennon. A tu między innymi Biba Belula, Stand By Me, You Can't Catch Me, Sweet Little 16, Peggy Sue, Sleeping and Slide, Just Because, Jaja, Benny Money. Dużo kawałeczków, dużo rock'n'rolla. To już nie John Lennon, a jego kolega zespołu. A nawet nie on sam, bo z zespołem Wings, Band on the Run. Band on the Run, grupa Wings, płytka, oryginalna koperta, plakacik do tego, oryginalny. Dobra, więcej nie będę rozkładał tego plakaciku. Tu taka historia zdaje się była, że to chyba w Kenii nagrywali tą płytkę. EMI otwierało swoje studio nagraniowe w Kenii. Mogę się mylić, co chodzi o państwo. No ale Afryka. Studio Lagos. W Lagos nagrywało. Lagos? Stolica jakiego państwa? Już nawet nie pamiętam. Kurde, takie były dobre z geografii, nie pamiętam. No i co się okazuje? Okazuje się, że nagrali piosenki i tak dalej. No i taśmy zostały skradzione. Z muzyką nie było problemu, bo gdzieś tam były nuty zapisane, ale z tekstami okazuje się, że był problem.
I po prostu Paul McCartney musiał napisać na nowo teksty do tej płyty. Gdzieś tak pamiętam taką historię, że coś takiego było. Ale czy tak było, czy nie, możecie sprawdzić w Wikipedii chociażby. Ja nie jestem Wikipedią, ja jestem po prostu mały człowiek. Mały, wielki człowiek. No tak, bo 1,80 m parę to już wielki. 2+1, mały, wielki człowiek. Ok, tu mamy Joe Welch, but seriously folks? A tak naprawdę ludziska? Coś w tym rodzaju można było przetłumaczyć. Gatefold, okładka, Joe Welch. Joe Welch, ostatnio sprzedałem tą płytkę. Poszła w świat, to niedaleko, czyli jeden z członków z grupy The Eagles, Joe Welch. A teraz mamy więcej niż jednego członka, ale nie The Eagles, tylko grupy Electric Light Orchestra, ale na pewno mniej niż na następnej płycie. Dobrze, nie będę kręcił. Time, czas na Electric Light Orchestra, grupa Time. Cała muzyka i słowa napisane przez Jeffa Lynna, producent Jeff Lynne, człowiek orkiestra jednym słowem. Także mamy Time, oryginalna wkładeczka, a tu mamy tylko 4 panów. Richard Tandy, który zmarł, nawet nie wiedziałem, ostatnio zmarł, ale ja mam nagrany koncert z Hyde Parku z któregoś tam roku 2000 chyba 6 czy 4 roku. On już tam mizernie wyglądał, Richard Tandy. Jeff Lynne, Beef Bevan i Kelly Growka. Proszę bardzo, 4 z tego stałego składu, a tu już było chyba ich 7, jak się nie mylę, albo już mniej trochę. Proszę bardzo, zobaczmy. Discovery, tutaj jest między innymi piosenka Kolejarzy, zdaje się. Patrzę, jest. Piosenka Kolejarzy. Jaka? Ostatni pociąg do Londynu. To jest piosenka Kolejarzy. Don't bring me down, shine a little love, confusion i mój ulubiony kawałek The Diary of Horace Wimp. To fantastyczny kawałeczek. A co chodzi o skład zespołu, to 79 rok, czyli rok wcześniej, no to może było tyle samo panów, tyle samo artystów w zespole, ale chyba Kamiński jeszcze był, ale spójrzmy, no niestety, nie, to już 4. Kwartet, Electric Light Orchestra. Ok, Elton John i Elton John Here and There and Everywhere. To była piosenka Beatlesów, album Here and There. Ok, Beatlesi nie Here and There and Everywhere, tylko Here, There and Everywhere. Tak na marginesie, trochę dodałem. Ok, mój ulubiony album. Jerry Rafferty, City to City. Naprawdę nie ma słabego kawałka i facet $5000 wydał na nagranie tej płyty, a gościu, który zagrał chyba najsłynniejszą na świecie solówkę na saksofonie, dostał $17 albo 17 funtów. Przyszedł do domu i to oprawił w ramki i powiesił na ścianę. Ciekawe, czy do dzisiaj ten czek na te $17 czy funtów wisi na ścianie, bo podejrzewam, że ten czek teraz miałby niesamowitą wartość. Baker Street mówi o tym utworze, o tym saksofonie na początku i przewijający się przez cały utwór. Fantastyczna solówka. No, The Ark, City to City, Right Down the Lane, Matthew Serac. Ten kawałeczek, tą płytkę City to City i Night Owls uwielbiam od początku do końca. Ok, tu mamy panów, oni są przyjaciółmi pana Cairo. John Evangelis i przyjaciele pana Cairo. Biała okładka, dziwne, nie? To właśnie tak na początku się pojawiła. Ale spójrzcie na label. Też nie Polydor czerwony, tylko biały Polydor. I tu zdaje się jednej piosenki brakuje, bo później tu mamy 3 kawałki i tu mamy 3 kawałeczki. Później dodano 1 utwór. Także to jest pierwsze tłoczenie 6 utworami. Później pojawiła się ta płyta w tej okładce, ale dodano 1 utwór, a później całkowicie zmieniono okładkę. Tutaj mamy Mike and Sally Oldfield. Zdaje się, że Mike Oldfield, jego nie żona, a siostra, bo tak się złożyło, że żona miała na imię Sally, ta od dzwonków rurowych, która grała w utworze m.in. Sally na Platinum. No i na tej płytce pojawił się utwór mówiący o Sally, o miłości Michael Fielda do Sally, gdzie wytłoczono 32 000 płyt i Branson kazał wstrzymać produkcję, zmienić ten kawałek na inny, bo małpiej miłości nie chciał słyszeć. No to właśnie piosenka była o Sally i Sally na tym utworze, na tej płycie grała na dzwonkach rurowych, bo nie dzwony rurowe jak album pierwszy Michael Fielda, tylko dzwoneczki takie w podstawówce się grało.
Oprócz nich jeszcze jest Pekka Pohjola. Pekka Pohjola, chyba Fin, no bo takie jakieś fińskie nazwisko dla mnie. Mike Oldfield, Sally Oldfield, wokal, no tak, no Sally Oldfield siostra śpiewała, bo żona grała na dzwoneczka. Okej, Klatu. A jak się Klatu nazywa płytka? Zdaje się, że Klatu i Klatu. Z tego co, jeśli się nie mylę, rock progresywny. To może nie rock progresywny, ale w ogóle rock. Christy McVie. Christy McVie, jedna z członkiń zespołu Fleetwood Mac. A teraz mamy 5 panów. 5 muszkieterów, mogę powiedzieć. Traveling Wilburys. Ale zauważcie, bo ja dopiero niedawno zauważyłem. Spójrzcie na zdjęcie. Zaczniemy. George Harrison, Roy Orbison, Tom Petty, Jeff Lynne z Elektryków i Bob Dylan. Kolejność śmierci. Pierwszy zmarł George Harrison, drugi Roy Orbison, trzeci Tom Petty. Tych dwóch panów jeszcze żyje i obok siebie stali. Czy to coś to znaczy? Czy to po prostu zbieg okoliczności? Jeszcze raz. Harrison, Orbison, Petty, Lynne, Dylan. Z tego wynika, że następny, który odejdzie, to będzie Jeff Lynne. Pozostanie Bob Dylan. Dla mnie niech żyją jak najdłużej, bo tych panów lubię. Znaczy tych 5 panów lubię, niestety 3 ich nie ma. No dobrze. Aktualnie Pet Shop Boys mam przed sobą. Pet Shop Boys The Actuality. Oprócz tego w sklepie Popmaster Record Shop, bo nie mówiłem gdzie się znajdujemy przecież. Gdzie te płyty są. Popmaster Record Shop, Słupsk Wileńska 39, pierwsze piętro. I to m.in. Madonna i jej pierwszy album. Pierwszy album, ale to nie jest pierwsze tłoczenie, bo pierwsze tłoczenie ma całkiem inną okładkę i nie ma napisu The First Album. Dlaczego? Bo Madonna wydała pierwszą płytę i nie wiedziała, czy wyda drugą, trzecią czy czwartą. I po prostu wydała płytę bez nazwy pod tytułem Madonna i z całkiem inną okładką. No okazało się, że płyta fantastycznie się sprzedaje. Jak wytłoczono już reprise zrobiono, no to zmieniono okładkę, dopisano First Album. A tu mamy chociaż Holiday, Borderline, Lucky Star. Piękne kawałeczki, bardzo fajne kawałeczki. Madonnę uwielbiam tak do końca lat 80. Później totalnie nie lubię. O, jaka fajna płyta. Ta jest dobra, The Joshua Tree. Słuchajcie, Joshua Tree jest fantastyczną płytą. Fantastyczne kawałki. To jest chyba drugi albo trzeci egzemplarz nawet. I mamy tu Where the Street Have No Name, gdzie są ulice, które nie mają nazw, bez nazw. I still haven't found what I'm looking for. Ja ciągle nie znalazłem tego, czego szukam. Tak można by było powiedzieć. No dobrze. No i tutaj płyta. Gościu z grupy Steely Dan. Trio amerykańskie Steely Dan. Gościu grał tam na klawiszach i śpiewał. I to jest jego pierwszy solowy album. Donald Fagen, The Night Fly Donalda Fagena. Wow! Jak ktoś tego nie zna, koniecznie słuchajcie, musicie posłuchać. Nie ma słabego utworku. Mi już się prawie znudziła ta płyta, na pewno nie oddam. Mam swój egzemplarz, fantastyczne brytyjskie wydanie. To mamy wydanie, wynikałoby, że amerykańskie, ale nie do końca. Nie. Dobrze, w Niemczech tłoczone. Słuchajcie, mamy Green Flower Street, Ruby Baby, Maxine, New Frontier, The Night Fly, The Goodbye Look, Walk Between Raindrops. Dzisiaj też między kroplami deszczu trzeba pospacerować. No i zaczyna się IGY. Fantastyczna płyta, fantastycznym wykonawcą. I na zakończenie zapraszam Was do opery. Nie ma? W Słupsku nie ma opery. Ale jest noc i jak sobie puścisz płytę z tą muzyką, to będziesz czuł się jak w operze. Queen, noc w operze. A Night at the Opera. Ok, słuchajcie, i to wszystko na dzisiaj. Zapraszam Was do następnego spotkania z winylem na lato, z płytą winylową na lato, czy lato z płytą winylową, jak to woli, na następną porcję muzyki. A ja ciągle mam nadzieję, że pogoda się poprawiła i że macie fantastyczną pogodę, odpoczywacie i bądźcie zdrowi. Trzymajcie się. Hej!